Nazywam się Grażyna Staniszewska, urodziłam się w Bielsku-Białej i do dziś mieszkam w Bielsku-Białej. Z wykształcenia jestem polonistką, nie założyłam rodziny, także jestem sama. W 1989 roku pracowałam w Bibliotece Technicznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych. Dlatego tam, bo po internowaniu i po aresztowaniu tylko tam Służba Bezpieczeństwa zgodziła się, żebym dostała pracę. Pamiętam takie dzieło Wpływ zarysu zęba przedniego na poziom hałasu, które robiło na mnie ogromne wrażenie, no ale co, trzeba było gdzieś pracować. Chciałam być radną, bo wydawało mi się, że chętniej bym się włączyła w jakieś szersze sprawy, takie istotne dla grupy, dla społeczności lokalnej. I to był, że tak powiem, szczyt moich planów, marzeń. To, że trafię do Sejmu, Senatu, a potem jeszcze do Parlamentu Europejskiego, no to w ogóle było niewyobrażalne. To się jakby samo działo. Ja mam czasami takie wrażenie, że bez mojego udziału, tylko że ten wiatr historii jakby mnie tak porywał i wrzucał na te kolejne stanowiska. Na co dzień, no, rano jechałam z reguły na rowerze do pracy, do tej biblioteki technicznej. Tam pracowałam 8 godzin od 6 do 14 albo od 7 do 15. No po czym wracałam i zajmowałam się głównie redagowaniem biuletynu, organizowaniem malowania transparentów, czy też sama je nawet malowałam. Jakby idea była taka, że trzeba za wszelką cenę dotrwać do następnej odwilży. To tak w Polsce w historii się zdarzało mniej więcej w cyklach 10-letnich, więc tak sobie myśleliśmy, Solidarność wybuchła w 80 roku, to gdzieś koło 90 roku coś się powinno zacząć dziać i jeżeli my dotrwamy tutaj ze strukturami podziemnymi, z biuletynem, z tymi chociaż szczątkowymi, ale jakimiś jednak manifestacjami z okazji 11 listopada czy 3 maja, to będzie nam później łatwiej. Pamiętam, że wtedy właśnie byłam kierownikiem lokalnego domu kultury i przez pomyłkę przyszło do nas zaproszenie z Gdańska na spotkanie pracowników estrad. Dom kultury to nie estrada, ale przyszło takie zaproszenie. Ja pojechałam do mojej szefowej i mówię, wie pani, no coś takiego przyszło. Ona mówi, trzeba jechać, bo trzeba się zorientować, co się dzieje. Skoro do ciebie przyszło, no to wsiadaj i jedź. Po prostu jeden dzień będziesz nieobecna w pracy, ja przymknę na to oko. Pamiętam niesamowite spotkanie z Andrzejem Gwiazdą, właśnie tych pracowników estrad, gdzie przyszli bezradni pracownicy estrad i mówili, no co my możemy, wy to możecie w tych zakładach pracy zastrajkować, unieruchomić produkcję, no to robi na władzach wrażenie, a co my możemy? A Gwiazda mówi, no nie wygłupiajcie się, jak to co wy możecie? Wy macie scenę, cokolwiek wy powiecie, to się odbije tak szerokim echem. Robotnicy mogą krzyczeć w tych swoich halach do upadłego i nikt tego nawet nic nie będzie o tym wiedział. Natomiast wszystko, co wy powiecie w czasie spektaklu do kilkuset osób, a nawet czasami tysięcy osób, to będzie miało dopiero ogromne znaczenie. Uważałam, że po prostu to jest okazja, która drugi raz się może nie powtórzyć i w to trzeba się zaangażować bez reszty, bo może coś wreszcie w kraju się uda zmienić. Przez całe lata od wyjścia z obozu internowania, z krótką przerwą na aresztowanie, byłam zaangażowana w struktury podziemne regionu Podbeskidzie. Od 1988 roku kierowałam tymi strukturami i z tej racji znalazłam się w Krajowej Komisji Wykonawczej. Brałam udział w tych wszystkich przygotowaniach do rozmów Okrągłego Stołu. Przy Okrągłym Stole to były 2 miesiące pracy, od poniedziałku do piątku, czy nawet do soboty, bo wolnych sobot nie było. Od rana do wieczora obradowaliśmy, pilnowaliśmy, żeby nas nie wrobiono w podpisanie się pod rzeczami, których nie chcieliśmy żyrować. A wieczorem i w nocą były spotkania naszej grupy, po prostu grupy solidarnościowej, gdzie omawialiśmy
co przy każdym podstoliku się zdarzyło i robiliśmy plan na następny dzień. I takie były 2 miesiące, dzień w dzień. W finale Okrągłego Stołu w kwietniu byłam jedyną kobietą przy obradach plenarnych. Wcześniej zmarł pan profesor Szaniawski z naszej grupy, z grupy solidarnościowej i trzeba było kogoś wybrać na jego miejsce. Były różne pomysły, ale w końcu na wniosek Władka Frasyniuka i Barbary Labudy zaproponowano, żebym ja była. No i nie tylko, że byłam, ale jeszcze oprócz Lecha Wałęsy miałam głos. Także wszyscy zauważyli i stąd przylgnęło do mnie, że ja byłam jedyną kobietą przy Okrągłym Stole, co nie było prawdą, bo w zespołach, pod stolikach było mniej więcej 1/3 kobiet. Natomiast w tych finalnych, najbardziej widocznych rozmowach przy podpisywaniu żadna z kobiet nie miała głosu, tylko ja, więc dlatego do mnie potem to przylgnęło, że byłam jedyną kobietą przy Okrągłym Stole, a to nie była prawda. Później, po Okrągłym Stole, natychmiast tak naprawdę zaczęły się przygotowania do kampanii wyborczej i 4 czerwca wybory, też szalenie intensywny czas, bo na nic nie było znowu czasu. My jeszcze dodatkowo nie mieliśmy miejsca, nie mieliśmy gdzie się spotykać z naszymi wyborcami. Najczęściej to były parki, place i kościoły. Wynikami wyborów byliśmy bardzo zaskoczeni, bo naprawdę nikt z nas nie sądził, że aż tak dobrze nam pójdzie. Jednak się wydawało, że większość z nas jest ludźmi kompletnie nieznanymi. Byliśmy przekonani, że jak się nam 50% uda wprowadzić zaproponowanych przez nas kandydatów, to będzie szczyt naszych możliwości. Tymczasem przeszli prawie wszyscy. Z kolei po kampanii wyborczej, po trafieniu już do Sejmu, no zaczęła się praca w Sejmie. Początki w Sejmie też były trudne. Myśmy się umawiali z tygodnia na tydzień, że przyjedziemy, bo będziemy obradować. Pracowaliśmy właściwie całymi dniami też i nocami, właściwie mało człowiek co spał, bo był to taki czas, że jeszcze istniał Związek Radziecki. Polska była samotną wyspą, zwłaszcza w czasie wakacji, dopiero jesienią zaczęły się budzić te ruchy w Czechosłowacji, na Litwie, Łotwie, Estonii, gdzie indziej. Berliński mur przecież uparł dopiero w listopadzie, a myśmy już od czerwca funkcjonowali w polskim parlamencie. Pamiętam, jak Ceaușescu wzywał Układ Warszawski, żeby rozprawić się z tym, co się dzieje w Warszawie, bo jak nie, to ta zaraza, jak się to wyrażał, rozleje się na cały blok. Skądinąd miał rację. Wszystko to mówił, zanim zginął z rąk manifestujących w stolicy Rumunii. Właściwie to mieliśmy szczęście, że Gorbaczow wtedy czekał na wyniki eksperymentu, bo tak naprawdę po cichu wszystkim krajom dał przyzwolenie na eksperyment. I było przyzwolenie na eksperyment i jak on miał jakiś z tym problem, że skoro dał przyzwolenie na eksperyment, to nie chciał w tej chwili szybko tego gasić. Czekał na wynik i to chyba nas uratowało. Także taki był rok 89. Do Okrągłego Stołu siadałam bez przekonania. Zbyt dużo dzieliło jego uczestników. I podobnie jak moi przyjaciele, którzy pozostali wierni Solidarności, działali w podziemnych strukturach związku i niezależnych wydawnictwach, byli wyrzucani z pracy i siedzieli w więzieniach, zastanawiałam się, czy intencje władz są szczere. Dlatego wierzę, że dokumenty, które dziś podpisujemy, tworzą szansę dla Polaków, dla tych, których starałam się tu reprezentować. Wiatr historii mnie zawiał aż na wyżyny do parlamentu i trzeba było sobie z tym poradzić. A było bez przerwy, miałam poczucie, i chyba nie tylko ja, że kwalifikacje mamy średnie, że to jest taki moment, że ktoś musi być w tym parlamencie,
ale tak naprawdę większego przygotowania do tego nie mamy. W związku z tym trzeba z dużą pokorą, trzeba się cały czas uczyć. Nie wolno przespać, nie wolno pójść na luz po prostu, tylko trzeba siebie pilnować i wszystkich spraw pilnować, bo tak naprawdę w Polsce my zmienialiśmy ustrój. My zmienialiśmy ustrój i co jest ewenementem na skalę światową, robiliśmy to w sposób bezkrwawy, co się nigdy nie zdarza. Z reguły ustrój jest zmieniany poprzez rewolucje, krwawe działania. To była okazja, która się mogła nie powtórzyć. I później pamiętam, jak zaczęliśmy pracę nad konstytucją nową, to wszyscy mądrzy ludzie na świecie, nasi doradcy, mówili tak: słuchajcie, przy takich dużych zmianach, jakie były w waszym kraju, liczy się pierwszy rok, czasami 1,5 roku. Na tyle tylko starcza ludziom cierpliwości do trudnych rzeczy. Dłużej nie. Jeżeli przeciągniecie te drastyczne zmiany ponad 2 lata, to wszystko może być zniszczone. Co uważałam, że robimy może nie źle, ale zbyt mało czasu poświęcamy na kontakty z ludźmi. Na tłumaczenie sytuacji, w której jesteśmy i tych dróg wyjścia z tej trudnej sytuacji. I pamiętam, jak ja bardzo blisko współpracowałam z Leszkiem Balcerowiczem, jak mu cały czas mówiłam: słuchaj, trzeba się spotykać z ludźmi, musisz jechać na zjazd Solidarności, musisz jechać po kraju. On mówi: ja nie mam czasu, ja już mam łóżko polowe w kancelarii premiera i w ogóle do domu nie idę spać. Ja nie mam czasu. Jak my nie zdążymy do 31 grudnia i nowy rok gospodarczy 1 stycznia nie zacznie się z nowymi regułami, to my wszystko przegramy. Pamiętam takie słowa Leszka Balcerowicza. Także jeżeli dziś mogę powiedzieć, że coś zaniedbaliśmy, to właśnie kontakt z ludźmi i tłumaczenie. No a potem następne lata już było troszeczkę luźniej, troszeczkę wolniej, zwłaszcza po roku 90. No ale cały czas trzeba było doskonalić prawo, bo te pierwsze zmiany robiliśmy bardzo szybko. I to, co Amerykanie, na przykład prawo podatkowe, uchwalają w 2-3 lata, to my robiliśmy w pół miesiąca. No, to była taka różnica w tempie podejmowania decyzji i nic dziwnego, że zdarzały się luki i niedopatrzenia. Także potem właściwie cały czas tylko korygowaliśmy te pierwsze decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o prywatne życie, no to ja bez przerwy kursowałam między Bielskiem a Warszawą. To jest 350 kilometrów. Do domu przyjeżdżałam na niedzielę, w poniedziałek już wracałam do Warszawy, no i w piątek albo w sobotę przyjeżdżałam w kolejnym tygodniu. Tak było tydzień w tydzień. Można powiedzieć gdzieś tak do połowy lat 90. Potem już troszeczkę to zwolniło, ale do połowy lat 90. to był młyn, to był po prostu młyn i na nic nie było czasu. W połowie lat 90. przeszłam z komisji gospodarczych, bo po okrągłym stole do Sejmu najpierw trafiłam do komisji gospodarczych, a potem przeszłam do komisji edukacji. Zaczęłam zapraszać do sali kolumnowej Sejmu organizacje społeczne z całej Polski współpracujące z oświatą. I zależało mi na tym, żeby te organizacje wcześniej niż wszyscy inni dowiedzieli się, co jest planowane. Żeby właśnie to byli nasi ambasadorzy. I tak to wśród tych organizacji kiedyś do sali kolumnowej przyjechali polscy nauczyciele z Lwowa. Zachwycili się i zaczęli namawiać, żeby przyjechać do Lwowa. Przyjechałam do Lwowa, ale 3 lata później, jak już właśnie nie piastowałam tej funkcji, bo dopiero miałam troszkę więcej czasu. No i potem od tego momentu bardzo zaczęłam się angażować w sprawy ukraińskie, najpierw lwowskie. Kiedy wybuchła wojna w 2014
2014 roku na Ukrainie. Bardzo zaangażowałam się w taki projekt szukania polskich rodzin, które obejmą opieką rodziny ukraińskie, które kogoś straciły na wojnie. I mamy w Polsce sto kilkadziesiąt takich partnerstw rodzinnych. No i w ślad za tym utworzyłam też fundację stypendialną właśnie dla tych dzieci, żołnierzy poległych w Donbasie, które chcą studiować w Polsce, albo dla naukowców czy artystów zajmujących się problemami polsko-ukraińskimi. Jestem od 10 lat prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia i w ramach tego towarzystwa różne rzeczy podejmujemy, istotne tutaj dla społeczności lokalnej, dla jakby poczucia tożsamości, wartości, ale też między innymi prowadzimy ośrodek integracji obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do naszego miasta za pracą, tak jak my kiedyś do Londynu na zmywak, tak oni teraz do nas. No i staramy się im pomóc, żeby im się tu dobrze mieszkało, dobrze pracowało, żeby byli zadowoleni, a przy okazji staramy się propagować ich tradycje, ich kulturę wśród mieszkańców miasta i regionu.